Kolejny dzień, kolejna gondola. Tym razem wjeżdżamy Alpe di Siusi prosto prawie z naszego parkingu. Tak, postanowiliśmy, że zostaniemy sobie jeszcze jeden dzień, zrobimy te Alpe di Siusi i pojedziemy później gdzieś dalej. Tak jest. Taki spontanik. To zaraz Wam pokażemy widoczki, bo gondola bardzo Tak. fajna. W sumie mało ludzi jest rano, więc że będzie pięknie. Tylko że jest gorąco i jesteśmy cali czerwoni, ale to już wiecie. Właśnie, ja się posmarowałam 50, a się zjarałam, jakbym się w ogóle nie smarowała. Przez tą brudną szybę za dużo nie widać, ale... A wczoraj byliśmy tam. Tak. Ja nie wierzę, że my stamtąd wyszliśmy. No zajście było. Moje ramiona też w to nie wierzą. I nogi. I nogi. Jesteśmy na górze. Mamy bidon. Dobrze. I wybieramy się w traskę panoramiczną. Za nami jest Płaskowyż. I szlaki są masakrycznie źle oznaczone w tej Italii. Nie, no w sumie są dobrze, tylko nie potrafimy się w nich rozpoznać. Ale nie mają numerków ani nic, a jak mają, to za chwilę się zmienia numerek na inny i nie wiesz, czy idziesz dobrze, czy niedobrze. Mają jeden kolor jak dotąd, to jest tylko czerwony i one mają numerki te czerwone. Są biało-czerwone, jak nasza flaga. Tak. Ale widoczki mamy całkiem. My i widoczki I musimy znaleźć krówki. są na dole, Widziałam gdzieś krówki, musimy do nich dojść. także będą krówki. Jest dużo Azjatów. Zawsze jest dużo Azjatów. Wszędzie jest są dużo Azjaci. Ale bardzo spokojnie idzie. Właśnie pomogliśmy jednej rodzince. No to też najpierw nie pomogliśmy, a potem pomogliśmy. Tak, bo poszliby za nami, nie tą ścieżką, ale... I trzeba iść tam, a na dole, a nie do góry. Coś takiego. Fantastyczne ujęcia, tylko ze mną. Dziękuję, pozdrawiam. Kadr. Lewali krową. Będą krówki! Są krówki! Tam, widzicie? Tam są krówki. Tam. Krówki! A, tu też są stoki na śnieżenie. Gdzie masz krówkę? No tam, widzisz? Tam. No tak czuć krówko. Krówki. Zachowuję się, jakbym nigdy nie widziała krowy, nie? Bo w Polsce krów nie mamy. Nie takie. Są brązowe i białe. Wczoraj Michał sobie uciął krótką pogawędkę z Francuzami, bo akurat parkowali obok nas i powiedzieli mu, że bardzo dobrze gada po angielsku. I właśnie mieliśmy rozkminkę, jakich ludzi oni spotykali z Polski do tej pory. Jak nam powiedzieli, że dobrze gadają po angielsku. Znaczy Michał dobrze gada, ja w ogóle. No to się mówi dwa wyrazy. Tak, jasne. Ale śmieszne, bo faktycznie inni z innych krajów czasami mają takie pojęcie o Polsce, że my to nawet dróg nie mamy, nie? Ani sklepów. Ale jest piękna łąka, chciałam powiedzieć. Świetna. Nie? Bardzo. Wszystko jest w mleczach. I co to jeszcze jest? Co to jest? Tam jest mleczek. A to? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale nie jest. Wyobraźcie sobie, że 250 milionów lat temu, w miejscu, gdzie dziś podziwiamy ostre formacje skalne, było morze tropikalne, a w nim pradawne rafy koralowe i osady wapienne, które dzięki wodom bogatym w magnez przekształciły się w kamień, czyli w dolomit. Potem zaczęły się ruchy tektoniczne. Dno morskie zostało wypiętrzone, tworząc góry, a ich niezwykłe strzeliste formacje to zasługa milionów lat erozji, lodowców, deszczu i wiatru, które w nich rzeźbiły. A co to właściwie te Alpe di Siusi? Na wysokości między 1700 a 2300 metrów nad poziomem morza rozciąga się największy wysokogórski płaskowyż w Europie, czyli właśnie Alpe di Siusi. Ma on około 56 km². Ten niezwykły krajobraz powstał podczas epok lodowcowych, które wygładziły i wypłaszczyły teren między Dolomitami.
Tereny te od setek lat wykorzystywane są jako letnie pastwiska przez lokalnych pasterzy i rolników. Zarówno Dolomity, jak i Alpe di Siusi jako ich część zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2009 roku. Wyróżniono je za wyjątkową wartość geologiczną i krajobrazową. I trudno się dziwić, bo takich gór nie ma nigdzie indziej na świecie, a ich piękno zapiera dech w piersiach. Znaleźliśmy schronisko. Odpoczywamy. Pokaż. Pokaż. No pokaż, co masz dobrego. Elektrolity. Z widokiem. Żal nie skorzystać. Taki szlak. Na outrace'ach są wszystkie, ale niektóre nie prowadzą tam, gdzie chcecie. Warto to zweryfikować. Popatrz, tu dojechaliśmy. Tutaj. Z dołu. No. I poszliśmy tu tym. Teraz jak będziemy tu szli, to tu są zwierzątki i tutaj jest ten. Trzeba patrzeć, gdzie on się kończy, gdzie jest Ta ten. kreska to jest nasza kolejka. No. I trzeba zobaczyć, czy może tu do zwierzątek i potem sobie przejdziemy tu do schronisk, do tego wyciągu, nie? No właśnie, bo czy ten wyciąg No to jak jest będziemy tu, tu- czy tu? No to jak będziemy tu, to będziemy widzieć. Wydaje mi się, że tu, bo tu się kończy kreska. Przy jeziorku. No co? Wolno i spektakularnie. No ale widoczki. Co kawałek piękna. No. Jak ja. Jak ty? O, sporo rowerzystów jest. Tak. Są tu oddzielne trasy MTB. Trzeba uważać, żeby cię nikt nie przejechał. Jest tutaj też trochę hoteli. I to, żeby wyjechać samochodem, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Takie rzeczy wyczytałam. Ale my tego nie sprawdzaliśmy. Nie. Przesyłkowa wystarczy. Szybko się tu wszystko zmienia, więc warto sprawdzać przed wyjazdem, Tak, bo co na, gdzie można. tak, bo na przykład jak sprawdzałam wjazd na Tritima, to od zeszłego roku został wprowadzony, żeby na przykład nocować na tym najbardziej spektakularnym parkingu w sumie, to od tego roku trzeba robić rezerwację. Wcześniej, online. No więc my odpuszczamy, bo widać, że jest tyle ludzi wszędzie, że tam nie będzie możliwości zaparkowania. Może innym razem. Tak, no przynajmniej wiemy, że trzeba wrócić i sobie wcześniej ogarnąć coś, nie? A teraz idziemy do wyciągu krzesełkowego, który nas zawiezie do gondolki i będziemy mogli zjechać na dół. Także do zobaczenia później. O, dzień dobry. Alpaka. Cip, cip, taś, taś. Są koniki. Elo. Chyba nie pogada z nami za bardzo. Tam jest fotografia krów na żywo. Pełne skupienie. Krowy pozują. Cóż za akcja. Dobra, już się nie nabijam. Wystarczy tak. Spadamy na wyciąg. Tam go widać chyba. Nawet to. Tak, jedziemy do góry i pewnie jedziemy dalej. Także do zobaczenia. Schronisko i z niego jest wyciąg przesyłkowy. Jak się komuś nie chce chodzić, tak jak nam dzisiaj. Już tam się dzisiaj nie chce. Leniwe hajki. Ale nie, ja tak trochę się bałam tych terenów. Myślałam, że to będzie ponad moje siły, a jest zrobione tak, że naprawdę każdy da radę. Nawet widzieliśmy z wózkiem, także... No to co?
Ale Jedziemy na dół. idziemy na dół. Trochę stromo i wysoko. Jest całkiem spore to miasteczko. Mhm. Znowu tunel. 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 Michał nie chce śpiewać, to jest jego przyśpiewka. Koniec tunelu. Tunel. Już nie. Dobrze, więc pożegnaliśmy się z miastem Artezei, zrobiliśmy zakupki i jedziemy w kierunku Lago de Misurina. Z nadzieją, że będzie dla nas miejsce. Jak nie, to będziemy coś tkać na bieżąco, się pomyśli. Jesteśmy już prawie przy tym jeziorze Misurina i mijaliśmy jezioro Diabiaco i Lango i oba były zawalone samochodami, więc nie wiem, czy nam się poszczęści. No, oblegane miejsce, bardzo. Udało nam się znaleźć miejsce. Nie było to miejsce na tym kempingu, tylko sobie na parkingu obok. Też jest fajnie, bo śpimy przy pastwisku. Mamy krówki. No. I co? I niedługo pójdziemy na to jeziorko. Pójdziemy też na pizzkę, bo tutaj są jakieś restauracje. I jacyś głodni ludzie. Michał, głodny ludź. No i będziemy sobie chillować. Jutro też będziemy sobie chillować. A potem będziemy sobie jechać. I właśnie z tego miejsca można kupić busa na Tricime, które Was na nie zawiezie. I jak będziemy szli, to Wam pokażemy, może będzie je stąd widać. Ale my się już na nie nie wybieramy, trochę nie mamy sił. Też teoretycznie w sumie byśmy ogarnęli jutro. Trochę zmieniamy kolory. Ale, no, ale jest to na pewno jakiś, nie wiem, trip na przyszłość, żeby tutaj wrócić. Już znamy miejscówkę, wiemy jak tu się zachować, gdzie się co płaci, że lepiej przyjechać wcześniej albo później. Mam nadzieję, że w nocy przestaną tak dzwonić, ale kto to wie. No. Parking wygląda tak, z takim widoczkiem. Witamy Was serdecznie na Zoomie X2. Będzie wodowanie. Ej, przyjemna. Skakujesz? Nie jest taka zimna jak na Syczecie. Jak wygląda? Te górskie strony. Bardzo przyjemna.
I bardzo czysta, przejrzysta. No. Jest to nasz ostatni dzień. Robimy sobie spacerek wokół jeziora. Wstaję. Robimy sobie spacerek wokół jeziora. I widziałam sklep z pamiątkami po drodze. I tam zajdziemy. Bo były piękne rzeczy. Skarpetki z kwiatkiem. Tak. Puzzle z Dokładnie. widokiem. A potem będziemy wyjeżdżać w stronę domku. I mnóstwo tych scyzoryków i noży. Mhm. Cała gablotka. Widoki jak wszędzie, przepiękne. Tak, i ten szlaczek wokół jeziorka jak na razie jest naprawdę easy. I ludzi jest tu trochę mniej, bo wszyscy idą na Tricimę, No, ale tam wyprawa jest trochę bardziej... Trzeba się lepiej zorganizować, ale bo tam trzeba mieć i wejściówkę, i bilet na autobus. To wszystko idzie przy parkingu kupić w automatach, jest budka nawet, gdzie informacja turystyczna o tym mówi. Ale my byśmy dzisiaj tam poszli, wrócili, to nie dalibyśmy rady jechać. a nie. Trzeba mieć wejściówkę tam jako pieszy? Chyba tak. A jako park narodowy chyba? No tak, to No jest ludzie taka- kupowali bilety i na to, i na autobus. Aha, Także. ciekawe. Ja myślałam, że tylko na autobus. No to się co chwilę coś zmienia, bo od tego roku też się przepisy zmieniły, bo samochodem już tam wjechać nie idzie, tylko trzeba kupić jakiś pas, No rezerwację, nie? Trzeba mieć trzeba mieć wcześniej. rezerwację. Także w sezonie to pewnie w ogóle masakra. Teraz jest jeszcze przed sezonem, bo mamy czerwiec. Żaba! Żaba, Puch! jaka piękna. No, szlaczek wokół jeziora taki równy, ładny, przyjemny i bardzo widokowy. No jest tu trochę restauracji, sklepików z pamiątkami. Sklep też jest, w sensie taki market, spar chyba. Można się zaopatrzyć, jak ktoś coś potrzebuje. Przyjemne miejsce. Patrzcie, kto wlazł na kamień. Zwiedzanie z nagrywaniem. Idziesz 10 metrów, nagrywasz, robisz zdjęcie, idziesz 10 metrów i jedzie jeziorem. Także no. Jeszcze zaraz będzie padać. Tak, z tych chmurek spadnie deszczyk, to widać. Kończymy spacerek, nasz ostatni spacerek W Dolomitach. w Dolomitach. Idziemy do tego sklepu z pamiątkami. A potem do autka i będziemy się zbierać. Tak, ogarnąć się, przygotować do drogi i wracać do domu. Kiedyś trzeba. Każda podróż gdzieś się kończy. Tam, gdzie zaczyna się druga. Ostatnie ujęcia na widoczki. Tara.